Siema, Tomeczku. Cześć, cześć. Siema, słuchaj, czy ty wiesz, jak się robi whisky? O. Nie. Lubię whisky, ale nie wiem do końca, jak się robi, no. Case jest taki, jadę za chwilę do Szkocji w zasadzie oglądać, jak się tą whisky robi i może chciałbyś się zabrać. No, bardzo chętnie. Ideolo, no to ja ogarniam temat i dogadujemy szczegóły. Siema. Pięknie, dzięki, hej. Chwilę później dogadaliśmy wszystkie niezbędne szczegóły, chwyciłem za telefon, kupiłem nam bilety i kilkanaście dni później lądowaliśmy już w Edynburgu. A Szkocja, jak to Szkocja, zaskoczyła nas mnóstwem krętych dróg, krowami, owcami, domkami z szarego kamienia, no i tym, że ruch odbywa się tutaj po zupełnie innej stronie. Nawet bardzo śmieszne jest jeżdżenie po tej stronie. Szczęście, za chwilkę jesteśmy... Czyje? Pod prąd, kurwa, zapierdala. Jezus Maria. Co za amatorszczyzna. No, bo się wbiłem pod prąd i jadę. Jak gieroj. Ej, no ładnie tutaj jest. Nawet bardzo ładnie. Wiesz, że samo Aberfeldy powstało pod koniec XIX wieku, więc ma to, te budynki mają tutaj ponad 100 lat i w zasadzie z powodów I wojny światowej destylarnia była tylko raz zamknięta, nie licząc przebudowy. W zasadzie każdy tour zaczyna się od wizyty w Visitor Center, no bo to tutaj, jakby wiesz, jest zorganizowane całe to centrum dla gości. Masz cały merch do kupienia, różne butelki, w tym takie, które są dostępne tylko w destylarni. Bardzo często bar. No i to tutaj biera nas jakiś host, który nas przeprowadzi przez cały proces, nie? Zakładam, że zaczniemy od młyna, przejdziemy przez zacieranie, destylację, skończymy na magazynach, przyjrzymy się pewnie trochę otoczeniu, które jest dookoła, nie? Ale jakby zapowiada się bardzo fajnie, więc myślę, że spędzimy tutaj miło czas. Brzmi świetnie. Patrz, tutaj mamy najstarszego Aberfeldy, jaki jest w muzeum. Jest z 1939 roku, ale zobacz na jego kolor, jaki on jest wręcz czerwony czy ciemny, nie? Chwilę po wojnie beczki po Bourbonie nie były jeszcze popularne, a przez to, że nie były popularne, to de facto liczyły się beczki, które były najłatwiej dostępne, czyli beczki z Europy. A z Europy najczęstsze były te po winie. Więc de facto, jako że właśnie Bourbon nie był jeszcze wtedy popularny, czy beczki po Bourbonie, Aberfeldy kupowało swoje whisky w beczkach po winach i dlatego to ma taki, a nie inny kolor. I zobacz, że dopiero później, w latach 80. czy 90. ta whisky zmienia kolor. I zmienia kolor dlatego, że Bourbon czy beczki po Bourbonie są już bardziej popularne i Szkoci kupują od Amerykanów beczki po Bourbonie, więc zaczyna się ten kolor robić bardziej taki słomkowy, bardziej wpada w żółć, jest mniej bordowy. No i w zasadzie mamy to do dzisiaj. This focuses more specifically on the history of Aberfeldy as the distillery. So we've got some of the old archive items relating to the old malting floors, the old cooperage tills, and some of the old bottles of Aberfeldy as well. This is the version of the 25-year-old that was released for the 125th anniversary of the distillery in the middle. But nowadays, the vast majority of the liquid that we produce here is going to be bottled as Aberfeldy single malt because there's constantly been more and more demand for single malt whiskey. However, to begin with, even to find a bottle like this would have been rare because it would all have been for the Dewar's blends.
I tak oto po krótkiej wizycie w muzeum wyszliśmy na zewnątrz, aby zobaczyć kolejny, jakże istotny element dla całej destylarni, czyli ich ujęcie wody. One of the things he knew about the land and something that every distillery needs is the water source. Yeah. So the Tilly burn, as we have here, as I say, burn just means stream. This is the water source that we've always used. And they actually knew that this was a good water source for making whiskey because back in the day, there used to be lots of other small distilleries in this area. Więc w zasadzie każda destylarnia potrzebuje dwóch rzeczy, zwłaszcza jak się ją zaczyna budować: wody i torów, żeby można było przewozić to wszystko. Woda jest i w zasadzie większość destylarni w Szkocji bardzo często zbudowana jest czy osadzona przy jakimś strumieniu. Natomiast kiedyś w Aberfeldie była kolej, dzisiaj już jej nie ma i wszystko odbywa się, czy jest transportowane przez ciężarówki. Natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat temu kluczowym jakby składnikiem, żeby przewieźć beczki i to wszystko, co oni tu wyprodukowali, była kolej. Distillery was built. We no longer mature the whiskey in the visitor centre. This used to be our malting floor. So this was where the barley itself was originally malted. Here was a malting floor. Here in the visitor centre, yes. So just like most distilleries nowadays, we don't have capacity to malt all of our barley on site. So we now buy our barley in from an external maltster, and therefore this is no longer needed as the malting floor and is now our visitor centre. So just a little bit of health and safety before we head in, just general stuff. We've not got any fire alarms planned. If I don't look worried, it's not a problem. If we do need to leave, we'll head out towards the car. Which is maybe slightly less glamorous coming in past the yeast tank. This is where we store the yeast for the fermentation. But what we'll do is we'll head upstairs and kind of start at the beginning of the process before we come back down through this way. Okay. Enzymes, they wouldn't be able to do their job. So we have to use the first water for the next batch. Jak widzisz, tu zaczyna się cały proces destylacji. Zboże, które mieli to w młynie, trafia do tego zbiornika i jest po prostu, czy jakby rozpoczyna się proces zacierania. You'll see that sugar water actually coming through into here as we speak. That is the water, as it's called, coming out of the bottom of there. Coming. Fajny, nie? Taki jest kwaśny i to naprawdę spoko. Zobacz, jak tu jest zapieniona. When the bubbles get really high, you see the blades inside, they'll start spinning around, cut those bubbles back down. It's quite a lot coming off it at the moment. Yeah. Because it's very active, because it's quite early on in the fermentation. We'll be finishing it then settle this one here where it's settled back down. This one's 50. So you'll notice coming down here, the yeast itself, maybe not quite as pleasant smell, and you'll also notice it drops in temperature because we need to keep that yeast nice and cool to make sure that it's protected, that we can still use it. So this is underneath the mash tun where we just were. So that's basically the big mixing bowl for us. And this is the pipe where the barley comes out of. So at the moment, there's nothing happening, but when the mash is finished, the barley will come down this pipe, it will head out towards the front of site, and it's from there that the lorries will come and collect that draff and take that away and sell it on to use it as energy. Okay. These we buy in from offcuts of wood manufacturing processes here in Scotland, and basically that sawdust will get fed in at the bottom, it will get burnt at a very, very high temperature, and that will then turn water into very hot steam. That steam can then be fed through various pipes in the production process to heat up the water, to heat up the stills, etc.
washbacks, the stainless steel ones. We don't know exactly how long because we've not had them for 100 years. Jak wrażenia na ten moment? No, powiem Ci, że to bardziej skomplikowany proces niż myślałem. Opatrzony nie dość, że innowacyjnymi rozwiązaniami, tak ale oparty też w tradycji. Więc ja jestem pod wrażeniem. To chodźmy do magazynów. Just checking. Basically, pop the bung in the cask and then roll it through into the warehouse and mature. Now, your housing sites, each warehouse will hold around 70,000 casks, and in total, we currently have about 2 million casks in storage. A combination of what we produce here and also what we produce at our other distilleries, as well as spirit we've maybe bought from other companies, and we're then maturing that for blending. So, yes, a combination of all of those different ones. So for us, we will buy those casks from cooperages around Scotland that are preparing, maintaining, treating the casks, etc. And to become a cooper, that is a real skill in and of itself. That, as an apprenticeship, takes at least 4 years. So a long time to become one of these people that are trusted with the casks. Jesteśmy w dawnym magazynie, a zarazem miejscu, gdzie beczkowało się whisky, a w zasadzie gdzie beczkowało się tego New Make'a. Natomiast dzisiaj jest to zrobione bardziej jako pewien historyczny budynek. Ale to, co jest fajne i co chcę Ci pokazać, to jak Angel's Share, czyli parowanie wpływa na to, jak z beczki ucieka whisky. Po 12 latach mamy jej trochę więcej niż połowę. Po 21 jest zdecydowanie mniej jej, a po 40 można powiedzieć, że już po samym dnie skrobiemy. Natomiast jest też tak, że im jest ona starsza, tym ta beczka bardziej wchodzi w alkohol i whisky staje się też bardziej taniczna. Nie jest pewna granica, na której czujemy bardziej beczkę niż samą whisky. Natomiast im starsza jest whisky, tym często, nie zawsze jest ona pełniejsza, bogatsza w smaku, po prostu ma większy i dłuższy kontakt z beczką. Jesteśmy w starym magazynie i swego czasu te beczki w takim tradycyjnym jakby magazynie leżały właśnie w ten sposób, czyli były układane w 3 rzędach, bo realnie trudno było ściągnąć taką beczkę, która waży kilkaset kilo, na przykład z kolejnego piętra, więc one były tak leżakowane w takim dość niskim magazynie, no i sobie tutaj czekały, aż przyjdzie na nie dobry moment i można będzie je otworzyć i zobaczyć, co realnie ta beczka dała i jak ta whisky smakuje. I jesteś w stanie to ogarnąć, a 100 lat temu myślę, że było to nie do... Nie, żeby ściągnąć taką bekę stąd, generalnie. Jeśli tak musiał mieć swoją siłę. No właśnie, jak ona była jeszcze pełna, a te nie są duże, bo jak były takie 700 na przykład kilowe, no to były ogromne beczki. Ale z drugiej strony jakoś dawali rady, więc myślę, że też te cięższe beczki po prostu były ustawiane niżej. The original, and that's the sugar-free. So Okay, original. it's the national drink of Scotland that isn't whiskey. Weźmiemy sobie po kanapeczce i myślę, że weźmiemy jeden druh i możemy jeszcze sobie wziąć kawkę i mamy jeszcze słoicy potąd.
Myślę, że to dobre miejsce, żeby zakończyć naszą whiskową podróż. Bardzo ładne, zdecydowanie. Muszę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje doświadczenie jakby z tego wyjazdu, jako amatora whisky wcześniej, jakby szczerze mówiąc nie wiedzącego nic na temat tego, jak się produkuje, skąd pochodzi, jak wygląda generalnie jakby cały proces, to tak zbierając to wszystko do kupy z punktu jakby mojej osoby, no to te wspólne takie mianowniki, które się pojawiały w zasadzie przy całej tej whiskowej historii, no to zawsze chodziło o wodę, Jest jej tu zawsze chodziło o beczki czy tam transport, tak? No dosyć istotne jakby elementy, zboże. nie? O którym mówiliśmy, no ale zdecydowanie jakby tym największym wspólnym mianownikiem, który czynił te whisky wyjątkowym jakby z punktu widzenia historii na przykład, czy jakichś tam przeżyć, czy innych jakichś takich emocji, no to ludzie, którzy ją produkują, a ja proponuję wypić za ludzi, którzy ją spożywają. Zdrowie.